Jedź spokojnie, bo przed pierwszymi takimi przejazdami ja miałem taką obawę, a co jak zaczną się czepiać? To było przekroczenie prędkości 5 km na godzinę za szybko. Ale czepiali się w komentarzach Nie, jacyś? nie kojarzę, szczerze powiedziawszy, a czasami tam faktycznie, no nie ukrywam, nie, no był też zdarza. taki, że czemu lewym pasem ciągle jadę na Westerplatte, kiedy mam dwa pasy i czemu nie prawym? Zalecenie ruchu prawostronnego, zawsze prawym skrajnym. Się prawym skrajnym, natomiast tutaj dla potrzeb ludzkości no, robimy to lewym pasem, żeby no, sprawdzać, jak sobie te kamery radzą. No myślę, że jesteśmy poniekąd rozgrzeszeni, żeby ten materiał był zawsze porównywalny i najlepszy dla Was tutaj, aby najlepiej oddać kompetencje tych kamer samochodowych. Rejestratorów. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Nietypowo zaczynamy w naszym kangurze. Nie w tym australijskim kangurze kicającym, tylko w Renault Kangoo. Rocznik 2.17, 1.2 benzynka, elegancko do miasta, żaden dieselek. A to materiał od kuchni, w którym pokażemy Wam właśnie od kuchni, jak faktycznie testujemy wideorejestratory, które później trafiają, bądź nie, do oferty WR24.pl. Jest ze mną druga twarz kanału YouTube, czyli Paweł Urbaniak. I chyba po raz pierwszy na jednym kadrze spotykamy się w jednym materiale, bo wcześniej nie kojarzę, żebyśmy... Chyba tak. No i Paweł jest tą osobą w WR24, która de facto przejęła ode mnie całkowicie już pałeczkę testowania, czy jeszcze sporadycznie coś sobie potestuję w swoim prywatnym samochodzie, tak jak robiłem to drzewiej na początkach działalności. I teraz już mamy dedykowany pojazd do tego, żeby właśnie te kamery testować. Gdzie jedziemy, Paweł? Opowiedz nam, co to za trasa, którą właśnie za chwilę, którą właśnie pokonujemy. Część z Was może rozpoznać piękne miasto Zielona Góra, także jeśli ktoś jest stąd, to pozdrawiamy, jeśli nie, to tym bardziej pozdrawiamy i zapraszamy do nas, zwłaszcza, że zbliża się winobranie. Także będziemy jeździć takimi najbardziej reprezentacyjnymi, można powiedzieć, odcinkami, gdzie mamy więcej pasów ruchu, ponieważ te nowsze wideorejestratory, no coraz wyższe zdolności rozdzielcze i coraz więcej użytecznego materiału również z tych skrajnych pasów ruchu. Aczkolwiek tutaj fajnie, że jest zachowana konsekwencja. Od lat te same trasy przejazdu, także możecie porównywać kamery nie tylko te w obrębie, powiedzmy, ostatnich miesięcy, ale również te starsze z nowszymi. Faktycznie, bo parę lat temu ja nagrałem taki materiał, jak testujemy wideorejestratory, kiedy jeszcze robiłem to ja fizycznie w swoim prywatnym samochodzie, więc ten film jest na kanale, możecie go odnaleźć, pewnie zresztą link wrzucimy. Natomiast wtedy faktycznie już wypracowałem sobie taką metodę, żeby mieć taki jeden ustalony przebieg tych testów, road testów, które wykorzystujemy później i opublikujemy na kanale. Teraz jedziemy ulicą Westerplatte, taką jedną z szerszych w Zielonej Górze, chociaż nie dwujezdniowych, tylko jednojezdniowych, ale to też jest atut, bo właśnie na tych dwóch pasach z naprzeciwka, zarówno na tym pasie bezpośrednio sąsiednim, jak i tym skrajnym naprzeciwko, wtedy można właśnie sprawdzić, jak kamery sobie radzą z tym użytecznym materiałem dowodowym. Tak więc to jest stały element praktycznie każdego naszego road testu, który znajdziecie na kanale YouTube i dzięki temu, nawet jeśli nie porównujemy tych kamer zbyt wiele jednocześnie, w tej chwili mam raz, dwa, trzy, cztery tylko kamery, to jest bardzo mało, uwierzcie Ostatnio mi. robiłem porządki, także trzeba było troszkę posprzątać. Troszkę trzeba było posprzątać, to nawet jak nie porównujemy bezpośrednio ze sobą kamer obok siebie, nagrywających dokładnie ten sam przejazd, to dzięki temu, że robimy to na tych samych powtarzalnych trasach, dzięki temu później Wy macie możliwość, żeby to w miarę jakoś tak ze sobą porównać, jak w podobnych warunkach sobie różne wideorejestratory po prostu radzą. Od lat dewizą WR24.pl, od 10 lat właściwie, od samego początku, kiedy wpadłem w ogóle na taki pomysł, taką moją dewizą podstawową było testowanie tych wideorejestratorów, sprawdzanie ich i faktyczne korzystanie z nich chociażby w takim trybie testowym, ale jednak rozpakowanie, uruchomienie, nagranie tego materiału przed rozpoczęciem sprzedaży. No i tutaj faktycznie całkiem spory, chociaż trudno mi teraz określić jak spory, ale myślę, że całkiem sporo kamer gdzieś właśnie po drodze odpadło. Czy to z powodu tego, że nie wiem, kiepsko nagrywały, miały słabą skuteczność, czy może sprawiały jakieś problemy, bo na przykład, nie wiem, no, zawieszały się albo miały jakieś tam dziwne objawy.
No i to jest właśnie też taka ochrona klienta, ale też troszeczkę ochrona nas, bo później nie chcemy takich kamer obsługiwać przy zwrotach, reklamacjach i de facto ułatwiamy sobie dzięki temu pracę, no i przede wszystkim Wam. Także naprawdę my też chcemy, żeby kamery Wam się po prostu nie psuły, żeby się sprawowały dobrze i odpukać nigdy nie przydały w kontekście materiału dowodowego, bo faktycznie no o tu tutaj chodzi, żeby kamera po prostu w pojeździe była i sobie gdzieś tam w tle działała i robiła to po prostu dobrze. A teraz może przejdźmy do wątku naszego Kangura, czyli Renault Kangoo. Co o nim możesz powiedzieć, Paweł, od takiej technicznej strony, jak to wszystko jest tu zorganizowane? Także tak, auto, wiele kamer, przede wszystkim potrzebuje zasilania, także czerpiemy tutaj nie tylko zasilanie z tego akumulatora, który jest pojazdu, czyli taki najpopularniejszy sposób zasilania kamer nie tylko w czasie jazdy, ale w trybie parkingowym, natomiast powerbanki samochodowe. Tutaj no nie ukrywam, że powerbank samochodowy to jest coś, co faktycznie zmienia wiele, jeśli chodzi o komfort, o taką powtarzalność testowania, czy też no po prostu działania wideorejestratora nie tylko w czasie jazdy, ale również w trybie parkingowym. Tutaj tych powerbanków na pokładzie mamy w tej chwili 2 i to też nie jest stała liczba, to też się zmienia po prostu według potrzeb. Natomiast no wiadomo, że gdyby to był pojazd taki bardziej cywilny, jeden powerbank samochodowy generalnie no tutaj załatwiałby sprawę. My potrzebujemy mieć zawsze to naładowane, więc często jeden powerbank po prostu ładuje się gdzieś stacjonarnie w biurze, żeby na 100% był doładowany, bo to auto nie jeździ wiele. Tutaj też trzeba przyznać, że no mimo tego, że filmów jest wiele, to z tego, co ostatnio na badaniu technicznym 1800 km chyba przejechany, także no przebieg no, symboliczny, można powiedzieć. Kangur, w sensie jako taki dedykowany samochód, no daje nam o wiele większą elastyczność w trakcie testów, bo mamy tu do dyspozycji bardzo dużą szybę przednią. To był taki jeden z podstawowych atutów, dla którego się zdecydowaliśmy właśnie na ten model samochodu, a nie inny. Więc wiele wideorejestratorów on mieści naraz na przedniej szybie. No i kwestia zasilania jest tutaj zorganizowana w sposób taki, bym powiedział, bardzo mocno indywidualny. Właśnie jest dużo wyprowadzeń i z instalacji elektrycznej, chociaż tak jak wspominałeś, nie są one tak bardzo często wykorzystywane, ale też właśnie pod powerbanki jest instalacja, które nam tutaj też bardzo pomagają i które też po prostu w takich praktycznych warunkach testujemy. To nie jest też tak, że jakbyście chcieli więcej niż jedną kamerę, to potrzebujecie takiego dużego pojazdu takiego dostawczego, terenowego. Nie, w takim pojeździe no, zwykłym, klasycznym, cywilnym, klasy miejskiej jak najbardziej też no, zdarzało mi się montować 6-7 wideorejestratorów, nawet chyba do 8, aczkolwiek to nie było wtedy no, bez wyrzeczeń. Po prostu był problem pogodzenia jakby użytkowania pojazdu takiego służbowo-prywatnego, zapakowania później rodziny, no to nie ukrywam, że zalepiona szyba przednia, no, było to bardzo kłopotliwe, tak. Ale tak jak wspomniałem, właśnie ten Kangur daje nam o wiele większą elastyczność w tym zakresie. Tak jeszcze w tym kontekście prywatnym, też tak na marginesie można powiedzieć, że wiadomo, że podłączenie kamer do testów, czy generalnie wideorejestratorów wiąże się no niestety z tym okablowaniem, które jest w kabinie. No i wiadomo, że do celów testowych nie będziemy za każdym razem montować tych kabli w sposób taki bardzo estetyczny, bardzo taki gdzieś tam ukryty, więc te kable siłą rzeczy gdzieś tam mocno zwisają. No i w samochodzie prywatnym, no mimo wszystko do prywatnych celów wykorzystywanym z rodziną, z dziećmi i tak dalej, trzeba uważać na ten aspekt, żeby to też sobie nie skomplikować życia. Natomiast w Kangurze, jak właśnie teraz widzicie, no z tym problemu nie ma i są załadowane po wszelkie możliwe brzegi kable w schowku, na podłodze, na słupku bocznym, przy podsufitce i tutaj po prostu jest pod tym względem totalny miszmasz i nikomu to nie przeszkadza i po to właśnie ten samochód nam służy. A tutaj mogę wprowadzić taki wątek, że czasami zdarza się, nie ukrywam, że klienci zarzucają montażystom, że no, jest drogo, po prostu te profesjonalne montaże są dosyć drogie. To chodzi o czas. Kiedy więcej zacząłem montować samodzielnie, nawet takie tymczasowe instalacje, no czasami Dokładnie. Taka tymczasowa instalacja zestawu 2, 3, 4-kanałowego z kamerami, no również na zewnątrz, z kamerami dodatkowymi, schodzi na to bardzo dużo czasu, a to jest taka instalacja no, prowizoryczna. Także montażysta ma dużo trudniej, dużo bardziej musi uważać na każdy jeden element w waszym pojeździe, żeby go po prostu nie uszkodzić. Także no niestety tam czasogodzina będzie robić właśnie te ceny montażu. Otóż to, więc jeżeli ktoś następnym razem w komentarzu na YouTube czy na fejsie napisze, że ja to zmontuję sam w pół godziny, to zapraszam. Sayonara. No i jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj zapytać Ciebie, Paweł, no bo Ty tak naprawdę te
te kamery od A do Z testujesz i sprawdzasz nie tylko w tym samochodzie, nie w Kangurze, nie tylko podczas road testów, ale potem kamery z samochodu trafiają na Twoje biurko w WR24. Powiedz pokrótce, co się dalej dzieje właśnie po tych takich road testach w samochodzie. Mamy kilka kamer, czyli kilka kart pamięci, chyba że jest pamięć wbudowana, zależy też od modelu. Najwięcej czasu schodzi po prostu na raz, że zabezpieczenie tych nagrań, skopiowanie ich po prostu z karty. Fizycznie trzeba skopiować gigabajty danych, natomiast to jest jeszcze nic, bo to sobie gdzieś tam w tle się kopiuje, parę minut jest skopiowane, zabezpieczone. Najważniejsze, takie najbardziej czasochłonne jest takie wstępne przejrzenie też tych materiałów, klatka po klatce. I czasami rzeczywiście jest to przeglądanie klatka po klatce, bo na przykład na tej klatce tablice rejestracyjne są czytelne, na następnej nie i to się zmienia, zależy od sceny, zależy od kamery, zależy od ustawień, od miliona różnych czynników, natomiast faktycznie trzeba to przejrzeć, żeby później faktycznie wiedzieć na przykład, co można Wam polecić, o czym można wspomnieć w takich materiałach omawiających kamery, co można pokazać w road testach. I to jest też ten etap, na którym dość często mamy wątpliwości, bądź po prostu decydujemy, że nie zdecydujemy się na wprowadzenie danego modelu do oferty, bo się okazuje po nagraniu tych road testów, że ich realna skuteczność jest po prostu niewysoka. Albo do producenta trafiają zalecenia, że no, słuchajcie, tutaj trzeba coś zmienić, poprawić. Czasami jest tak, że przed tym, zanim kamera trafi do sprzedaży, tam jest kilka wersji oprogramowania, które coś tam poprawiają. I tu też warto zwrócić uwagę na ten wątek, bo są producenci czy dystrybutorzy, z którymi się współpracuje w tym zakresie trochę lepiej, czasem trochę gorzej, ale generalnie bardzo cenimy sobie, gdy nasz feedback, jeśli ten feedback jest po prostu uwzględniany i faktycznie są wypuszczane w przyszłości aktualizacje oprogramowania do danego modelu wideorejestratora, które albo podnosi jakość obrazu, skuteczność, albo wprowadza jakieś nowe funkcje wynikające z naszych zaleceń. Jeśli ktoś z Was szukał faktycznie kamery samochodowej w naszym sklepie, na pewno zauważyliście, że te ogłoszenia produktowe zbudowane są według pewnego schematu. Tutaj faktycznie są pewne elementy takie stałe, które pojawiają się w każdym ogłoszeniu. Jest to celowy zabieg. Chodzi o to, żeby się po prostu mogli łatwiej porównywać niektóre wideorejestratory. Również my też często wracamy do tych ogłoszeń, które zawierają multum wiedzy. Chodzi po prostu o to, że każda kamera jest testowana, mierzona, sprawdzana według tych samych procedur. Wszystkie te informacje, o których teraz Paweł wspomniał, takie bardzo szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wideorejestratorów, które testujemy, znajdziecie w zakładce opis funkcjonalny. Na karcie produktowej na WR24 to jest po prostu kopalnia wiedzy na temat danego modelu wideorejestratora i to są wszystkie te mozolnie zbierane dane na temat każdego modelu. Słuchajcie, podsumowując, bo zbierzamy powoli do końca naszej takiej pętli testowej, około 17-18 km jednorazowy przejazd w dzień, później wieczorem, czasem po kilka razy, bo HDR, bez HDR-u i tak dalej. No i tak to wygląda. Road test, przejazd po mieście i obok. Później Paweł bierze kamerę w obroty, ją magluje wzdłuż i wszerz, spisuje, sprawdza, weryfikuje wszystkie parametry. To wszystko później trafia na kartę produktową. Tam możecie o tej kamerze bardzo szczegółowo poczytać. No i tak to z grubsza ten nasz proces testowy wygląda. My w tym miejscu serdecznie dziękujemy Wam za uwagę, poświęcony czas. Gdyby cokolwiek budziło Wasze pytania, wątpliwości, albo macie jakieś sugestie, być może no coś robimy źle, a macie pomysł, jak to zrobić lepiej, sprawniej, czegoś Wam brakuje, jesteśmy otwarci na sugestie. Wpisujcie w komentarzach. Śmiało, sekcja komentarzy jest Wasza. A tymczasem dzięki za oglądanie i cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.